Cześć. W dzisiejszym filmie szybka wymiana noży w strugu Rebir i przy okazji taki króciutki film. I tak musiałem noże przełożyć na drugą stronę, więc postawiłem Wam telefon i nagrałem cały montaż. Najpierw odkręcamy śruby dociskowe, znaczy bardziej luzujemy, ale delikatnie. Kluczyk potrzebny to 10. Tu macie z boku taką osłonę. Po prostu odkręcamy. Tam jest sprężynka, więc trzeba uważać, żeby jej nie zgubić. I delikatnie wysuwamy noże. Tutaj w listwie dociskowej macie takie dwie śrubki mimośrodowe. Można je kręcić w lewo i w prawo i one po prostu Wam podnoszą nóż wyżej albo niżej. Jest to nawet lepiej rozwiązane bez porównania niż ostatnio wymieniałem noże w grubościówce DeWalta. Po prostu bierzecie albo w lewo, albo w prawo i widać, jak nóż się albo podnosi, albo opuszcza. Oczywiście będzie potrzebny wąski śrubokręt. Musicie tutaj oczywiście przeczyścić, wziąć jakiś śrubokręt, można przedmuchać. Wiadomo, że najlepiej kompresorkiem. Ja to akurat robię na dworzu. Nawet kluczyk pasuje od grubościówki, też 10. A będzie Wam jeszcze potrzebny kątownik albo jakiś liniał do ustawiania noży. Ale naprawdę nie potrzeba żadnego przyrządu. Te śrubki ustawiacie w ten sposób, że je tak dokręcacie, żeby one delikatnie wchodziły, ale dosyć ciasno. I tak jak tutaj przykręcam i wkładam, przykręcam i z powrotem przykręcam jeszcze bliżej i wchodzi mi ten. I tak samo z następnym, aby nóż Wam po prostu nie wypadł z mimośrodów. Macie po prostu wtedy łatwiej ustawiać. I tak wszystkie. Już praktycznie nóż, znaczy się śruby dociskowe już prawie dotykają wału. I tu jak widać, nóż można wyżej albo niżej. I najlepiej sobie delikatnie opuścić. Naprawdę wymiana prościutka. Bo jak wymieniałem pierwszy nóż, to niestety, ale górą jest to dosyć bardzo skomplikowane. A tutaj, jak widać, teraz delikatnie wszystkie dokręcam, tak jakbym próbował już nóż przykręcić. Ale pierwszą i ostatnią delikatnie mocniej musimy przykręcić, ale tak, abyśmy mogli śrubokrętem nóż albo podnieść, albo opuścić, tak jak widać. Można jeszcze troszkę przykręcić, żeby to tak trochę z oporem szło. Bo jak będzie za lekko, to po prostu nóż Wam opadnie. I te też można delikatnie, ale nie za mocno.
I teraz kątownik i oczywiście nóż ustawiamy w ten sposób, aby Wam szurał. Nie może podrzucać kątownika do góry. Oczywiście noże musicie rozłożyć na wale porówno. I teraz tak, troszeczkę mocniej. I teraz będziemy się bawić w ustawianie. Ja akurat tutaj sprawdzałem, czy nie za mocno przykręciłem. I teraz szuramy, ale nie może nam kątownik podskakiwać. Nie wiem, musi być po prostu takie szur delikatnie. Delikatnie się ocierać. I nie potrzeba żadnych przyrządów. Fakt, że potrzebny jest porządny kątownik, chyba że ktoś ma liniał. I znowu sprawdzamy. Raz z jednej, później z drugiej, bo automatycznie jak tu podnosimy, to druga strona nam się może opuścić. Trochę cierpliwości. I znowu. I druga strona. I teraz, jeśli już ustawicie, to przykręcamy śruby dociskowe, pierwszą i ostatnią mocniej, ale za każdym razem jak przykręcamy mocniej, musimy sprawdzić kątownikiem. Pewnie będzie słychać takie szur. I teraz troszkę mocniej wszystkie. I znowu sprawdzamy. Bo się okaże, że może się nóż przemieścić. I znowu dokręcamy. Pierwsza i ostatnia, bo one najbardziej trzymają nóż. I teraz te w środku. I znowu sprawdzamy. I teraz jeszcze mocniej, ale nigdy za pierwszym razem od razu nie przykręcamy na opór, bo nóż po prostu może się przestawić. I oczywiście też powinniśmy jeszcze raz sprawdzić. Zakładam osłonkę. Ja akurat tej sprężynki nie zakładam, bo
U mnie na stałe jest struk założony